Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić. Na głowie już pięknie się światło odbija w czaszce, na twarzy wilcze futro. Co nie zmienia faktu, że trzeba zrobić z tym porządek. Idziemy dalej. Merkur 500, dokładnie tak. Wraca na kanał. Lecimy z ustawieniem numer 3. Ustawieniem, które bardzo mnie ciekawi, notabene, ale jeżeli ktoś już oglądał, to zapraszam do ciągu dalszego. Ale jeżeli ktoś nie oglądał, tutaj pojawia się odpowiednik wcześniejszego odcinka, w którym przedstawiana jest ta maszynka, a tutaj zaginione sceny z archiwum Mix, które komisja śledcza Snowego powołana odnalazła na serwerach, tajnych serwerach Snowego. A tak naprawdę oglądnijcie, a zrozumiecie, czemu się zadziało, jak się zadziało i czemu już więcej się nie zadzieje. Wracamy do tematu. Słuchajcie, Progress 500, ikona, klasyka w jakimś sensie i to naprawdę klasyka. Projekt, który jest realizowany dalej i produkowany od 1955 roku. No jak jej nie nazywać ikoną tradycyjnego golenia. Notabene maszynka, która skupia absolutną masę tradycyjnie się golących. Niesamowite, wiecie co, po takim filmie dopiero widać po odzewie, po komentarzach, po wiadomościach, jak dużo ludzi szanuje tą maszynkę, użytkuje, lubi, poważa i szczerze, coraz bardziej mnie też ciekawi. Chociaż jej, przyznam szczerze, nie doceniałem, ale mniejsza. Ustawienie numer 3 jest przez wielu golących, tych mniej przychylnych progresowi, uznawane za to najbardziej nieprzyjemne, że drapie, że jest nieprzyjemnie, że jest nie tak, że progres albo na najniższych, albo na najwyższych jest sensowny. Czy ten dokładny środek progresa daje dobre golenie? Sprawdźmy razem. Odkręcamy i pakujemy żyletkę. A jaką żyletkę? Żyletkę, która świetnie się sprawdziła na ostatnim goleniu. Żyletkę, która bardzo mnie zaciekawiła, tak samo jak Progress. I żyletkę, która chce wypaść. Platinum Persona. Dokładnie tak. Europejka. Niemiecka produkcja, jeżeli chodzi o żyletki. Niemiecka produkcja, jeżeli chodzi o maszynkę. Jak mogło być inaczej? Nowa blaszka, bez przebiegu, absolutnie żadnego. Przypominam, szukamy tak zwanego zadziorka, kreski, jak zwał, tak zwał. Szukamy trójkąta i skręcamy. Jak ktoś jeszcze nie wie, naprawdę oglądnijcie pierwszy odcinek, a zrozumiecie, żeby się później w progresowej matematyce nie zdziwić, że 1 to 3, 3 to 5. O co tu chodzi? Oglądnijcie, a zrozumiecie. Słuchajcie, sprzęt załadowany w nową personkę i ustawiamy ją na trójeczkę. Dokładnie tak. Trójka na kropce tak zwanej, a czapka się podniosła na ile trzeba i sprawdźmy. Naprawdę sprawdźmy. Jestem bardzo ciekawy. Grzejemy sprzęt. Czym jeszcze? Piękna, ale to piękna zima za oknem. Nadal, tak, Snowy był grzeczny. Ma się czym cieszyć. Więc ja chcę po pierwsze mocne zapachy, po drugie chcę dla Progressa świetny poślizg, po trzecie chcę mieć z tego golenia coś wyjątkowo fenomenalnego, a jeżeli takie priorytety są ustawione, wjeżdża Stirling ID503. Dokładnie tak. Wygląda to jak kod agenta co najmniej, ale to jest dokładnie nazwa mydełka. D503. Pamiętacie, kolorami Stirling pokazuje mniej więcej, w jakim kierunku zapachowym idziemy. Zielone opakowanie, klasyka gatunku totalna. No i wiadomo, tallow, lanolina, masło shea, czyli 3 tłuszcze, 3 surowce, które dają nam to, co w Stirlingu jest genialne. Dla mnie klasyka gatunku, dla mnie swoja liga, dla mnie produkt idealnie zbalansowany, cena, jakość. Czy dla Ciebie? Sprawdź sam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zapach, bo tutaj mamy takie piękne, krąpowate coś z maną masą. Powiem szczerze, mogę Wam opowiadać
Są kanały, że nawet z takich zapachów, a jakich? Zaraz się dowiecie. Wyciągamy nuty serca, głowy i tak dalej. Specjaliści od zapachów to robią. Snowy mówi w czarno-biały sposób. Słuchajcie, jest to zapach perfumiarski, ale przyjemnie perfumiarski. Osobiście w świecie barberskim wolę zapachy takie prosto sprecyzowane, czarno-białe. Złożoność potężna jakaś zapachowa to zostawiam w świecie perfumiarskim. I ten zapach jest stamtąd zaciągnięty. To jest tak zwana interpretacja, ale jakże przyjemna, jakże genialna. Perfum Mont Blanc. Klasyka gatunku. Jeżeli ktoś miał, to wie. Jeżeli nie miał, niech poczyta. To jest właśnie interpretacja zapachu Mont Blanc. I powiem szczerze, jakbym wam te serce, głowy, nuty, szyję wyciągał, to nadal czuję bardzo przyjemny, bardzo fajnie zaawansowany, uniwersalny, elegancki zapach. Taki, wiadomo, w stylu Stirlinga, czyli musi być buchnięcie. I tutaj to mam. Ale to jest całoroczny. To jest, czy chcesz dla siebie świetnie pachnieć, czy chcesz dla swojej kobiety świetnie pachnieć, czy chcesz wyjść po prostu do pracy, czy może wieczorową porą w garniturze. Tu wszystko zagra. Pełna uniwersalizm. No i jakże przyjemny. Lecimy. Słuchajcie, czym dzisiaj wyrabiamy? Wilczy wraca pędzel, czyli Yaki Professional Brush 24 mm Plisofto-podobnego syntetyka. Dla tych, którzy dopiero wchodzą na mój kanał, czemu wilczy? Bo tak go sobie nazwałem. Czemu? Bo jest bardzo, ale to bardzo skuteczny. Ale przede wszystkim, bo rączka w tych kolorach swoich ściśle nieokreślonych, ale jakże zbliżonych do maści wilka, idealnie mi tu pasuje. Jeden z moich ulubionych, bardzo długa rączka, funkcjonalna, syntetyk. Czemu syntetyk? Zaraz opowiem. A jeżeli już idziemy klimaty z natury, wilcze, drewienko, De Godfella Smile, mydełko już przełożone, do roboty. Słuchajcie, dla młodych syntetyków nie topimy, nie moczymy, nie muszą się taplać, po prostu zmaczasz i do roboty. Właśnie a propos jeszcze takich kwestii czysto merytorycznych. Słuchajcie, ostatnio jeden z moich widzów, subskrybent, oczywiście ników nie będę podawał, bo to jest rzecz święta, zadał mi pytanie: Snowy, twoim zdaniem, czym wyrabiać mydła, które nie do końca chcą się poddać wyrobieniu, takiemu łatwiemu, bezproblemowemu? Powiem szczerze, tam padło Hoserra i Zingari. Dwa mydła, tak, na talą, które lubią być troszkę dłużej wyrobione. I powiem szczerze, i to kieruję do wszystkich młodych, ale też zaawansowanych adeptów, którzy po prostu próbują danej firmy. Słuchajcie, recepta Snowego i odpowiem po prostu na wizji, bo bardzo lubię moim widzom na wizji odpowiadać, jak dobrze wiecie, oprócz tego, że zawsze chętnie odpowiem w formie tekstowej. Dzisiejsze mydło, czyli Stirling, absolutnie jest mydłem, które ma problem z wyrabianiem. To akurat jest po drugiej stronie barykady, ale zatęskniłem, chociaż tak, i Hoserra, i Zingari też się pojawił. Ale odpowiedź jest jedna, kolego, i dobrze wiesz, że do Ciebie to kieruję, ale też do innych moich widzów. Jeżeli macie problem z jakimś mydłem, jeżeli nie znacie jakiegoś mydła, tak jak ja to preferuję, to bierzecie co? Syntetyk. I nie słuchajcie, że to jest pędzel z worków, że to jest nie to, tylko naturalne pędzle. Ty sobie wybierzesz, jakim pędzlem później będziesz wyrabiał dane mydło. Ale na początek syntetyk Ci zweryfikuje po prostu, co z tym mydłem jest. Czy ono jest łatwe do wyrobienia, czy trudne. Pamiętajmy, że mydła z talą lubią wodę i one lubią sobie troszkę pochrupać, popić. Chrupać oczywiście w cudzysłowie, tej wody. Czemu? Bo ta konsystencja tłuszczy zwierzęcych ma określoną charakterystykę i ona musi się po prostu w niektórych mydłach, nie wszystkich, Stirling jest na przykład dowodem na to, powiązać po prostu. Woda musi zrobić swoją robotę i syntetyk Ci da to, co najlepsze. To są pędzle uniwersalne, to są pędzle dla początkujących, to są pędzle na właśnie poznanie mydła. Oczywiście nie dyskredytuję pędzli z naturalnego włosia, czy borsuk, czy świnka, czy koń, ale one już mają określoną charakterystykę i często gęsto są
kapryśne, albo często gęsto ty nie wiesz, jakie jest mydło, a znasz już pędzel i w tym momencie może się zadziać konflikt interesów w twojej misce czy na twarzy. Czemu w misce? Bo to jest kolejna rzecz, którą cały czas mówię. Ja osobiście, jak dobrze wiecie, uwielbiam wyrabiać w misce większość piany. Mam nad nią kontrolę, to jest pierwsza kwestia i mam tutaj pełny wgląd w sytuację, jak idealnie wyrobić pianę. A o to nam chodzi. Nie po to sobie ktoś zadał trud, tworząc mydło, żeby robić ślinę na twarzy czy gruz na twarzy. Zróbmy z szacunku do producenta najlepszą wersję piany, jaką potrafimy. Zróbmy z szacunku do siebie i do tradycyjnego golenia dobrą robotę. Czyli wyróbmy ten produkt, a skóra nam się odwdzięczy, żyletka i maszynka też. Więc odpowiedź jest prosta, kolego. Micha to raz, syntetyk to dwa. Powoli dodajesz wodę. Nie taplasz, tylko po prostu powoli dodajesz wodę i obserwujesz. Owszem, są mydła szybsze i dłuższe w wyrobieniu dobrej piany. Ale Isingarimen i Hoserra, o którą zapytałeś, to są rewelacyjne mydła, które ci się odwdzięczą dobrą jakością. Tylko poświęć im trochę czasu. Weź w rękę syntetyk i do roboty. Słuchajcie, tu już mamy. Już jest pięknie, już jest świecący. Jak to się świeci, to uwielbiam w Stirlingu. To jest pełna kompletność, jeżeli chodzi o kwestię produktu. I o to nam chodzi właśnie. To akurat jest bezproblemowo. Śnieg praktycznie jak za oknem mamy w misce, jeżeli chodzi o kolorystykę. I do roboty. Trochę wilgoci na twarz. Twarz wcześniej przygotowana, przypominam. I lecimy. Słuchajcie. Patrzcie. Gęste, świecące, samo dobro. Stirling to jest po prostu liga sama dla siebie, moim zdaniem. Zaraz ktoś powie, Snowy są lepsze. Pewnie, że są. A za ile? Szachmat. Dziękuję. Więc ogólnie rzecz biorąc tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne mydło. Jeżeli ktoś by chciał się zaprzyjaźnić z mydłami ze Stanów Zjednoczonych, bo nie każdy musi. Przecież ja nie jestem tutaj jakimś ortodoksem, że musi tylko amerykańskie najlepsze. A absolutnie nie. W Europie mamy też rewelacyjne mydła. Ale jeżeli ktoś już by się zdecydował, zawsze będę mówił, proponuję Stirlinga. Sprawdźcie i zrozumiecie. Wasze gusta i preferencje są waszymi gustami. Ale Stirling może się w nie wpisze. Ściągamy tutaj nadmiar. Troszeczkę podciągniemy tutaj jeszcze tą piankę. I będzie akuratnie. Zapach jak to w Stirlingu pięknie się rozchodzi. Po prostu absolutnie rewelacyjnie. Za to uwielbiam tą firmę, że ona cały czas pracuje zapachowo. Jest bardzo silna przed, w trakcie i po goleniu. Nie każdy to lubi, ja to uwielbiam. Lubię wiedzieć, czym się golę i nie mieć wątpliwości. Nie do końca lubię mydła, które pięknie i zauważalnie pachną w tyglu, w miseczce, na twarzy już w ogóle, a po goleniu nie ma po nich śladu. Ale to jest kwestia gustu. To jest kwestia gustu. Zobaczcie, jakie to jest sztywne. Genialne. Po prostu genialne. I szczerze, każdy Stirling, który trafił w moją rękę, a trafiło ich dużo, zawsze robi robotę. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale jakość i powtarzalność tych produktów jest niesamowita. Po prostu kwestia tylko i wyłącznie zapachu. Acz Shiptalo mnie ciekawi, a tego jeszcze nie miałem na snowowatej twarzy. Przyjdzie ten czas. A wilki lubią owieczki pożerać. Słuchajcie, progres, trzecie ustawienie, to nieprzyjemne, to nieprzewidywalne. Czy tak jest? Sprawdźmy sami. Ja zamierzam. A Persona Platinum to jest oczywiste. Robi robotę. Pierwsze przejście z włosem. Jak dobrze wiecie, u Snowego nie ma opowieści po dwóch ruchach. Rewelacyjna, super, co kupowano, jak ona goli. Nie. Efekt finalny to na końcu, ale ja wam mogę odpowiedzieć, co czuję na skórze i to zamierzam zrobić. Słuchajcie, to co czułem na ustawieniu numer 2 sprawdza się na ustawieniu numer 3. Czyli czucie żyletki
Jest. Czy ono jest nieprzyjemne? W żadnym wypadku. Czy jest zauważalne? Oczywiście. Taka charakterystyka tej maszynki. Ale też czuję, że tu się dzieje. Zastanawiam się, wiecie, czasem, czy ludzie golący się nie mylą do końca. Owszem, to są preferencje indywidualne. Ja nie dyskredytuję. Nie każdy odbiera maszynkę jak chce. Ale pracę żyletki na skórze jako drapanie. Część golących, którzy nie lubią tego uczucia, że coś tam się śmiga po twarzy w bardziej lub mniej kontrolowany sposób. Wszystko w zależności od Twoich umiejętności i charakterystyki maszynki, bo zawsze na to zwracam uwagę. Twierdzą, że jakaś ewidentnie drapie. Moim zdaniem czasami jest tak opisywane poczucie albo źle dobranej żyletki, albo maszynki, która po prostu daje nam poczucie ostrza na skórze. Czy progres na ustawieniu numer 3 drapie, bo to już mogę ewidentnie powiedzieć? Nie. Mnie nie. W żadnym wypadku. Szczerze powiem więcej. Jest przyjemnie. Bo czuję żyletkę, ale mam pełne zaufanie do maszynki. Nic, absolutnie nic tu się złego nie dzieje. Kąt, tak jak już mówiłem, utrzymanie kąta jest banalne wręcz, jeżeli chodzi o progresa. Tu po prostu przykładasz do twarzy głowicę i ona sama, absolutnie sama, naturalnie Ci układa. To akurat jest najprostsza rzecz w tej maszynce. Utrzymanie kąta. Pierwsze przejście za nami, powiem szczerze, jest ciekawy. Naprawdę jest ciekawy. I lecimy z drugim. A jak jest ciekawie zapachowo. Oj. No jest. Po prostu jest. Lubię, wiecie, jak cała łazienka pachnie Stirlingiem, jak ty po zakończeniu golenia pachniesz Stirlingiem. Po prostu Stirling jest po dobrym goleniu, bo zawsze daje dobre golenie, bynajmniej mi. Jest z tobą większość dnia. I to jest genialne. Jakbyś zapomniał, oprócz tego, że masz przyjemną gładź na takim poziomie, który sobie zafundowałeś zgodnie z tym, co lubisz, oprócz tego, że skóra powiedziała: całe szczęście, że ty się golisz tradycyjnie, wreszcie przestałeś mnie męczyć tym dziadostwem plastikowym, to druga rzecz jest taka, że Stirling będzie chodził z tobą dzień w dzień, jak się będziesz nim golił, godzinę w godzinę, jak w danym dniu się ogolisz. Poprzek. Lubię, naprawdę lubię te wyraziste cechy zestawu Stirlinga. Powiem szczerze, drugie przejście już po tym, jak w pierwszym przejściu zrobił porządek z nadmiarem progres, drugie już jest tylko przyjemne, jeżeli chodzi o odczucie. Pierwsze też było, ale też jeżeli chodzi o to, co czujemy na twarzy z tej pracy żyletki. Jest fajnie, jest przyjemnie. Co to drapie? Przecież to nic nie drapie. Jest naprawdę ciekawie. Chyba że ja mam model z systemem antydrapiącym. Ale powiem wam szczerze, wiecie co? Powiem wam szczerze, ja bym nazwał, i nawet niektórzy komentujący z moich widzów także to robili. Patrzysz sobie na takiego progresa i się zastanawiasz, produkowania od 1955 roku. Może nie jest szczytem nowoczesności. Może nie ma tych wszystkich fenomenalnych zagadnień kwestii mody. Trendy pewne też są w tradycyjnym goleniu. Co roku niezmienny przez tyle lat. Wiecie, do czego mi się z automatu w głowie porównuje takie podejście? Jak kupisz sobie samochód, taki nowoczesny, z bajerami, z systemami, jakiś 1000, wsiadasz, wszystko się zgadza, po prostu. Każdy wie, że to nowa fura. No, fajnie. Kto co lubi, nie?
Ale kupisz sobie Mercedesa, no bo to niemiecka maszynka. Takiego klasyka. Takiego naprawdę, który wsiadasz, jest przyjemnie, jest wygodny, jest niezawodny. Nie ma żadnej elektroniki. Cyk, pali. Wszystko czysta mechanika, ewentualnie hydraulika. I powiem szczerze, daje przyjemność golenia. Tylko po pierwsze musisz go okiełznać, a po drugie musisz go zrozumieć. A co najważniejsze, musisz go docenić. I wtedy się z nim dogadasz, bo zrobi ci zawsze niezawodną robotę. Moim zdaniem progres właśnie taki jest. Dokładnie. Musisz go zrozumieć, musisz się z nim dogadać, a później będzie tylko i wyłącznie niezawodny. Takie mam wrażenie, wiecie? Bo tu naprawdę dobrze się dzieje. Dobrze się dzieje. I to golenie, powiem wam, uświadamia mnie, że mam rację absolutnie z jednym. I nie zawaham się go wam powiedzieć. A nie słuchajmy. Nie słuchajmy opinii, nawet choćby nie wiem kto, jak długo się golił. Nie słuchajmy opinii innych jako wyroczni. Słuchajmy opinii innych jako zaciekawienie w temacie, żeby samemu zweryfikować. Nie powielajmy opinii innych, bo ktoś coś powiedział, to na pewno na naszej twarzy tak będzie. To jest totalny błąd. To jest ślepa ulica. Walisz w beton. Czemu? Bo nie masz zdania. Ewidentnie nie masz zdania. Ja tak notabene mam w wszystkich dziedzinach życia, ale spróbuj, bo progres dla jednych rewelacyjny, dla drugich nie. I dobrze, takie ich preferencje. Wcale tobie może nie oddawać czegoś takiego, co jest w moim przypadku totalnie nieadekwatne. Czyli, że progres na trzecim ustawieniu drapie. Nic mi nie drapie. Na tym etapie świetne golenie. Jak finalnie? Sprawdźmy. Zaczynamy trzecie ostateczne. Ale wiecie co? Owszem, z efektem finalnym na końcu. Ale tu już prawie nie ma co golić. A jak bardzo nie ma? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Jedyna ta rączka. Ale to... Wracając do mojego porównania przed chwilą. Wiecie co? Owszem, ta rączka nie powala, jeżeli chodzi o pewność utrzymania, bynajmniej w moim wypadku. Ale z drugiej strony ta maszynka i ten projekt ma tak dużo lat, że nawet mam szacunek do tego, że ktoś sobie tak stworzył bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I po prostu kwestia zwrócenia uwagi. To wszystko. I świetnie, absolutnie w moim wypadku duet Persona Platinum Progress bezdyskusyjnie, rewelacyjnie zdaje egzamin. One się dogadują od pierwszego wejrzenia. Niedawno były walentynki. Może być to takie porównanie. Od pierwszego wejrzenia, naprawdę. A dokładnie od pierwszego golenia i użycia. Zresztą, szczerze, nie sięgam pamięcią maszynki, która się w ogóle nie dogaduje z Personą. Czy amerykańską, czy europejską, czy niemiecką. Świetne blaszki. Polecam. Ale to akurat w tradycyjnym goleniu jest absolutnie indywidualne, chyba najbardziej. Dobór żyletki, która tobie i tylko tobie odpowiada. To jest już, jakbym miał ja losować, co do twojej twarzy absolutnie na pewno zda egzamin. Szczerze, wolę grać w totka. Szybciej wygram. I szybciej trafię. Ja ci mogę tylko podpowiedzieć, co u mnie zda egzamin. Podpowiedzieć, jakie z moimi obserwacjami, które żyletki są bardzo uniwersalne, takie zbalansowane, czyli coś, co zawsze jest dla mnie wyznacznikiem w tradycyjnym goleniu. No to właśnie Persona taka jest. Red alert. Lecimy. W dół. Szyja snołowata zawsze prawdę powie. Co tutaj ciekawego się dzieje lub się nie zadzieje. Krtań zawsze na przełyku.
Jakbyśmy ślinę łykali, zatrzymujemy krtań, powierzchnia płaska się robi, jak ktoś ma jabłko Adama wydatne. I masz pewność, że jest duża szansa, że nie skosisz sobie skóry właśnie w tym miejscu, bo wiadomo, że wszelkie jakieś takie wypukłości miejscowe żyletka lubi pacyfikować. Pod ostatnimi komentarzami też się pojawiła pewna kwestia i od razu rozwiewam. Progres ma wyczuwalną żyletkę po bokach, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, że tego nie ma. Ale cały czas się będę upierał. To nie są kwestie, których należy się przerażająco bać. To nie jest taka ilość żyletki wystającej, żeby sobie odciąć pół nosa, ucho, a może krtań podciąć. Spokojnie, nie histeryzujmy. Słuchajcie, koniec. Jakie to było przyjemne golenie. Absolutnie nic mnie tu nie drapie. Absolutnie nie ma żadnego problemu. Jest pełna przyjemność. Zaraz zanim sprawdzimy, jaki jest efekt finalny. Przyjemność z golenia. To ostrze na twarzy naprawdę nie jest wyczuwalne na tyle, żeby w jakimkolwiek, chociaż w 1% mi zepsuło golenie. Progres coraz bardziej zwraca moją uwagę. W kolekcji go nie mam. Wy już wiecie. Ja jeszcze się bronię. Ale gdzieś tam z tyłu głowy już też wiem, co się zadzieje. Słuchajcie, policzki świetnie dogolone. Tutaj wszystko gra. Czubek brody jeszcze może nie jest perfektem totalnym, ale już jest o wiele lepiej na ustawieniu numer 2. Wąs świetnie. Żuchwy świetnie. Głowica progresa idealnie potrafi właśnie takie kwestie tu penetrować. Tutaj coś delikatnie Red Alert zrobił. Szyja, minimalne skowaśki, które wiem, że się cofną. Jest tu jeszcze minimalnie trochę do poprawy. To nie jest już takie idealne szkło, w żadnym wypadku nie. Poziom dogolenia bardzo zadowalający. Poziom dogolenia lepszy o wiele niż na ustawieniu numer 2, czyli wraz z zwiększeniem skuteczności zwiększamy trochę agresję, ale z drugiej strony absolutnie nie zmniejszamy przyjemności z golenia. W moim wypadku. Takie moje odczucie. Powiem Wam szczerze, goleniem, progresem ustawienie numer 3. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. A jaki poślizg daje Stirling po goleniu? Tu nie ma dwóch zdań. Jest bardzo dobrze. Tutaj zaraz zimna woda zrobi porządek, a to jest Dynks, wiecie, który od dłuższego czasu jest ze mną, nawet w formie już takiej zapominalskiej, co nie zmienia faktu, że nadal jest i żyletka ją ewidentnie to miejsce bynajmniej pacyfikuje. Słuchajcie, po tym jak Stirling nam coś dał absolutnie rewelacyjnego, czas na aftershave, czyli to, co w Stirlingu znowu Snowy uwielbia, czyli buchnięcie, czyli gin w butelce, setunia z żabki ze szkła dla jasności. Tak, szkło to podstawa. 100 ml D503, czyli wyciągamy interpretację Mont Blanc na rękę i weryfikujemy, jak bardzo i w jakim wydaniu Stirling nas dzisiaj zaskoczy. Kryza, piękna kryza, idealnie działająca, plastikowa, tu się wszystko zgadza. A najbardziej się zgadza. O tak. O tak. I powiem Wam szczerze, to już się dzieje. To jest jak Stirling wejdzie do roboty swoimi aftershave'ami. Tu nie ma dyskusji. Tu jest pięknie. O ja. Moc tych zapachów jest po prostu absolutnie genialna. I one bardzo spokojnie słabną. Czyli długo się utrzymują. Ekspozycja jest potężna. Tu się dzieje. I niech się dzieje. Tak jak Wam mówiłem, zapach typowo perfumiarski, ale w bardzo przyjemnej kwestii. Uniwersalny, ale mocny. Bardzo przyjemny i na każdą porę roku. I taki, który zaakcentuje, że nikt Cię nie pominie. Po pierwsze, Stirling się o to zadba, a po drugie moc i jakość tego zapachu. Ja osobiście bardzo go lubię. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Tak, tutaj ciapki dostały alkoholu. Mam też do tego zestawu i nie zawaham się go użyć, mimo że ja wiecie jak to z tymi balsamami, ale może trochę głowę zahaczymy. Mam też do tego zestawu balsam D503 Post Shave
balm, tak zwany. Cisza. Jest napakowany po kokardy i sprawdzamy. Słuchajcie, 118 ml, plastikowy pojemniczek, wszystko fajnie. Zapach już o wiele bardziej delikatny. Często gęsto spotkałem się, że moi widzowie kupili właśnie mydło i aftershave w formie balsamu i stwierdzili, no ale coś z tym zapachem tak średnio. Zapachy Stirlinga nie są tak potężne zapachowo jak, wiecie co? No nie będę taki super uśmiechnięty, jeżeli chodzi o stosowanie balsamów, bo wiecie, że nie, ale czemu nie? I czemu nie dla Was? Zrobimy trochę tak. O, tam to lepiej. Niech się to wchłonie. Konsystencja ani żelowa, ani ultra tłusta. Taka w sam raz w kierunku tych tłustszych. On się fajnie wchłania, on się szybko wchłania. On ma walory takie całkiem naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Zapachowo już nie jest taki potężny jak aftershave. Jest podciągnięty pod nutę zapachową, którą znamy i z mydła, i z aftershave'a. Ale powiem szczerze, żeby być obiektywnym, a wiecie, że jak Snowy mówi, to tak jest, w czarno-biały sposób. Jak mam znaleźć jakikolwiek minus w zestawach Stirlinga, to są nim balsamy. I nawet nie dlatego, że ja je nie lubię. One nie są wybitne, znam lepsze. One zapachowo trochę psują mi ten wizerunek Stirlinga, czyli nie ma tego buchnięcia. I w mydle i aftershave'ie to jest. W balsamie niestety nie do końca tak. Ja wiem, Snowy balsam, który wali z zapachem po prostu po całym domu, ale to jest clue Stirlinga. Więc powiem szczerze, balsamy to nie jest rzecz, za którą ja się, że tak powiem, nakręcam, za którą ja szukam. Ale jak ktoś lubi, to aftershave'y można urozmaicić balsamami, albo, bo znam takich golących, którzy nie używają aftershave'ów, tylko balsamy. Macie wybór. Zobaczcie, już się ładnie wchłonęło. Zobaczcie, już praktycznie balsam ładnie zapracował, więc on nie jest jakiś, który tutaj pracuje bardzo, bardzo, bardzo długo. Wedle uznania. Niech każdy robi, co robi. Zły nie jest. Dla jasności, nie jest to jakaś porażka całkowita. Jest to takie uzupełnienie, ale troszkę inne niż te wszystkie cechy stirlingowe. Jednym słowem, bo to polecam. D503. Rewelacyjny produkt, świetny zapach, bardzo przyjemny, bardzo jakościowy, bo tu co jest? Stirling. Po prostu. I nie są to produkty reklamowe. Wszystkie sam nabyłem. Ja po prostu tak lubię Stirlinga za to, jaki jest. Zobaczcie. Barrister & Man. Tak. Dokładnie tak. W czeluściach fabryk Stirlinga teraz będzie produkowany według sociali. Jednych i drugich. To coś znaczy. Jakość. Słuchajcie. Progress dał dzisiaj genialne golenie. Progress dał dzisiaj, tak, też trochę red alertu tak zwanego, ale jest gładko, jest przyjemnie. Nie było absolutnie żadnych problemów i Progressa chcę poznać na 4. ustawieniu, bo obaliliśmy mit bynajmniej, który ja śledziłem, że 3 jest nieprzyjemne i wcale dobrego golenia nie daje. Mi dało bardzo dobre z Wami. Więc ja chcę znać kolejne ustawienia, bo nadal jest przyjemnie, tak jak Wam mówiłem, zaczynając przyjemność z progresem golenia się. Póki jest przyjemnie, idziemy w górę. Jest przyjemnie, idziemy w górę. Kolejne golenie, ustawienie numer 4. Ja Wam bardzo dziękuję. Miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.